Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Zgadniecie? Oczywiście, że zgadniecie. Już widzieliście tytuł. Rowerowy szlak wokół Tatr. Jeden z polskich klasyków. Szlak pojawiający się bardzo często w internetach. W tamtym roku przejechaliśmy go na wiosnę. Niestety zrobiłam tylko relację zdjęciową, więc postanowiłam w tym roku powtórzyć akcję i nagrywam dla Was dzisiaj ten odcinek. Bardzo serdecznie Was zapraszam na super fajne kilometry. Zanim jednak wystartujemy, kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. Jest nim sklep packer.pl. To jest wyłączny dystrybutor liofilizatów Summit to Eat, czyli takich dań, z których można korzystać w trakcie właśnie takich wypraw, jaką my sobie tutaj zaplanowaliśmy. Postanowiliśmy pokonać ten szlak w 3 dni i dwie noclegi spędzić sobie w naturze, w outdoorze, pod namiotem i przy okazji wykorzystać właśnie dania liofilizowane marki Summit to Eat. Jeżeli nigdy nie słyszeliście o daniach liofilizowanych, to warto wiedzieć, że są to dania tworzone w tradycyjny sposób, gotowane tradycyjnie, a następnie są pozbawiane wody, dzięki czemu stają się dużo lżejsze i zajmują dużo mniejszą objętość i można wtedy wykorzystywać je właśnie podczas wyjazdów takich jak my robimy, bikepackingowych czy jakichś pieszych, długich wędrówek, ponieważ zajmują mniej miejsca i są dużo łatwiejsze do przygotowania. O czym warto wspomnieć, to właśnie liofilizaty są pełnowartościowymi, wysokokalorycznymi posiłkami, które naprawdę dostarczają nam bardzo fajnej energii i wykorzystywanie ich na wyprawach bikepackingowych, rowerowych jest bardzo super sprawą. Na biwaczku przygotowujemy sobie je, zalewamy tylko wodą i naprawdę mamy przepyszny, bardzo dobry, pełnowartościowy posiłek. Dzisiaj na biwaczku pewnie będziecie mogli zobaczyć, jak taki posiłek sobie przygotowujemy. Ja nie przedłużam. Przepiękne widoki, przepiękna pogoda. Jedziemy! Szlak wokół Tatr to jedna z popularniejszych tras rowerowych w Polsce. W zależności od wariantu trasa liczyć może 250 do nawet ponad 300 km. Najczęściej wybieranym wariantem jest wariant asfaltowy. My lubimy asfalt, jednak zdecydowanie chętniej wybieramy wersję gravelową, którą dziś chciałabym Wam pokazać. Pierwszy konkretny podjazd na trasie. Och, pięknie. Widoki od samego początku. Szaleństwo. 30 km prawie zrobione. Idealna pogoda. Idealny warun. Jest tylko jeździć. Szkoda, że drona nie wzięłam. Kilka słów na temat pierwszych wrażeń. No jest mega ładnie. Musisz powiedzieć to, co wcześniej powiedziałaś. Że nie doceniałaś. Nie doceniałam. Chcesz mieć to nagrane? No tak. Sobie będziesz puszczać? No oczywiście. Sobie nie. Widzą. Nie, no nie doceniałam. Czy warto wziąć dzień wolnego, Bardzo. aby przyjechać na rowerowy szlak wokół Tatr? Tak. Nawet jak ma się mało. Warto. Bo jak mama coś poleca, to wiecie, że można jej zaufać chyba. Mam taką nadzieję, że ciągle mi ufacie. Co widać na załączonym obrazku. Aczkolwiek jest trochę za dużo podjazdów. Nie, na razie nie ma dużo. Będzie więcej. I szybkie zjazdy. To jest odcinek z Piski chyba, tak? I on jest właśnie taki, no cudny, nie? Te pagórki są takie, no. O, tam są pianiny, tak? Tak mnie mam. Szlak prowadzi przez historyczno-kulturowe krainy. Podhale, Orawę, Liptów i Spisz. Jego przebieg nawiązuje do najstarszej sieci osadniczej i dawnych szlaków handlowych. Po drodze zobaczyć można liczne przykłady góralskiego folkloru i sztuki ludowej. Dla mnie najważniejszy jednak w całym szlaku jest kontakt z naturą i niesamowite widoki, jakie nam dostarcza. No i wjeżdżamy na ścieżkę swobody. Droga wolności. Punkt kulminacyjny dzisiejszego dnia.
najtrudniejszy i najładniejszy. Także będą zaraz piękne widoczki. Ale najpierw trzeba swoje podjechać. Że jedziemy. No niby płasko, a cały czas pod górkę. Jeszcze 5 km i 280 up. No pięknie. Jest sztosik. Wydupca. Jeszcze nie miało dzisiaj w plecy. Nie ma. Nie ma, że boli. Chyba ktoś włączył wiatr. Zapowiadany. 25 na godzinę. Miota mną jak szatan. Szkoda, że nie w plecy. Raport z trasy 82 km zrobione za 10-12 km. Nie pamiętam tej nazwy. I tam chyba będzie bicka grana, a potem będzie obmyślanie planu noclegowego. Na Słowacji pustki, więc kto wie, może będzie jakaś fajna miejscóweczka. Ktoś wyłączy ten wiatr! Na pewno. Jest to noc. No, udało się. Będzie jedzone. Trochę duża ta pizza. Ale pachnie. Spryskana czosnkiem. Następuje ubranie wszystkich ciepłych warstw, czyli puchówki. Pojedzone. To teraz jeszcze tylko poprosimy o jakiś ładny nocleg, pokój, najlepiej z widokiem na Tatry. I z ciepłym prysznicem. Żarcik. No dzień dobry. Bardzo dobry.
niewiele widać. Ale bardzo dobry dzień, bardzo dobra noc. Przepiękne miejsce pod lasem. Wczoraj nie nagrywałam za wiele, bo było już ciemno i nic nie byłoby widać. Skupiłyśmy się na tym. Jakaś czerwona jestem. Patrzcie, tak wyglądam z rana. Może tak lepiej. Nie, ciepło jest. Słoneczko świeci, jest cudowna pogoda. Niestety Tatry za mgłą. Wczoraj zrobiłyśmy około 90 km. Teraz będziemy robić śniadanko. Trochę nam zajęło zbieranie się, ale co tam? Kolarstwo romantyczne i hedonistyczne. Ach, pięknie. Jedźcie to, mówię wam, jedźcie to. Ale nie jak będą ludzie, czyli na wiosnę albo na jesień. Bo teraz jest pustka. No, pustka, bo teraz są święta u nas, nie? Ale... No. Jedźcie to. No i co? Szykuje się śniadanko. Śniadanko w takich pięknych okolicznościach. Proszę bardzo. Kamera nie chce stać. O. Proszę bardzo. Już wyciągam. Spoko, spoko. Szef kuchni poleca. Sami to eat. Sponsor tego odcinka, jak było mówione wcześniej. Rice pudding with strawberry. Uwielbiam. A tu mamy jabłka. Crunchowe jabłka. I zaraz będzie jeszcze jajecznica. Jajecznicy jestem strasznie ciekawa, bo jeszcze jej nie jadłam. Jajeczniczka w takim miejscu. Pycha. Pokaż. No, jak jajecznica. Jajecznica wygląda ciekawie. Będzie pysznie, myślę. No właśnie, nie, a ty miałeś za mało. Wielki test jajecznicy. Wygląda ciekawie. No. Nie, dobra. Godzina. Tak trzeba żyć i tak trzeba piknikować. Tatry dzisiaj nie chcą nam się ukazać, ale jakoś to przeżyjemy. Może pokażą nam się wieczorem. Jedziemy. Dzisiaj znowu 90 km chyba. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Pięknie. No i żeby nie było, zaczynamy od podjazdu. Jupi! A tu napęd dogrywa. Oby nie. Drugi dzień naszej wycieczki to przede wszystkim walka z wiatrem. Na wyjeździe nie korzystałyśmy za wiele z telefonów, przez to nie dotarła do nas wiadomość, że wszechobecna mgła zasłaniająca widoki to piasek z nad Sahary. Pierwsze kilometry do Popradu, prowadzące bardzo otwartym terenem, były mocno wymagające. Na szczęście kawa w Popradzie dodała energii. Potem wskoczyłyśmy na leśny fragment prowadzący przez Niżne Tatry. Odcinek wzdłuż potoku Czerny Wach to była gravelowa petarda. Piękny terenowy fragment za Popradem.
Nogi bolą, ale warto. Kawka w popradzie weszła. Jest energia na podjazdy. Chociaż nie wiem. Przecudnej urody fragment. Piękny, terenowy. W tym miejscu pragnę pozdrowić Wojtka, autora tej trasy i autora przewodników. Rowerowy szlak wokół Tatr. Wbijajcie i jedźcie to. Sama Kamila powiedziała, że się nie spodziewała takiej fajnej trasy. A to nie ma tam, to tamto. Nie ma to tamto. Jak to pani Kamilo, traska? Może być? Ujdzie. Ujdzie? Ujdzie. No ujdzie, no. Ujdzie. Dla mnie petarda. A jakbyście się zastanawiali, czemu rowerowy szlak wokół Tatr idzie wokół Tatr, no to idzie wokół Tatr, bo taka nazwa. I cały czas pięknie te Tatry widać. I osoby, które marudzą, że idzie za daleko Tatr, nie wiedzą, co mówią. Bo jakby się wjechało w Tatry, to by było bez sensu, bo by ich nie było widać. A tak cały czas jest piękny klimacik. No, tyle. Panie Wojtku, aleś pan mnie tu teraz zaimponował. Przecudnej urody fragment znowu. Super! Cudownie. Liptowski Mikuláš na horyzoncie. 4 km i pewnie coś do jedzenia. Ja tam czuję już frytki. A potem zastanawianie się nad noclegiem. Co to będzie dzisiaj? Pewnie znowu wieczorem nic nie nagram, bo robi się ciemno. Zobaczymy. Route 66, proszę Państwa. Będą frytki. Myślę, że będą. Miejsce polecane. Z fajnym klimatem. Myślę, warto. Myślę, że jest przepiękny klimat. Pięknie, pięknie udało się wziąć rowery do środka, ale stoją sobie tutaj i przy okazji knok, lokalizator i alarm. Jak ktoś ruszy, to będzie titać. Fajne, fajne.
Zakupki w Lidlu zrobione. Teraz, jak to powiedziała Kamila, szukamy domu. Ale mamy pewien pomysł, który, mam nadzieję, podobnie jak wczoraj, uda się nam zrealizować. Gdybyśmy się nie widzieli, to dobranoc, bo pewnie zaś nie będzie nic widać w nocy. Dzień dobry, dzień dobry. Trzeci dzień. Szlak rowerowy wokół Tatr. Rowerowy. I taka oto miejscóweczka na śniadanie. Tak jak mówiłam wczoraj, nie udało się wieczorem nagrać, bo już było ciemno. Priorytetem było rozbijanie namiotu i kolacyjka. Dzisiaj oczywiście ciężko z wstaniem. Trochę jechałyśmy wczoraj po ciemku, bo końcówka była też taka. Ale pięknie było. Dzisiaj na śniadanie kurczak, fajita z ryżem, bo chyba źle obliczyłam ilość śniadań i obiadów i kolacji potrzebnych na ten wyjazd. Także dzisiaj znowu chyba będzie 90 km. Jak się zbierzemy, prędzej czy później. I co, nie przeciągam nic więcej, bo co tutaj dużo gadać. Fajnie jest, piękna pogoda. Jak nad morzem, szumiały nam fale. Jesteśmy w takim miejscu wyznaczonym do biwakowania. Także udało się pięknie. Pod względem biwakowym całkiem fajny wyjazd. Pakowańsko. Najcudowniejszy element bikepackingu. Bikepacking to jest pakowanie, rozpakowywanie się ciągle. Pakowanie i rozpakowywanie się. Jeżeli tego nie lubicie, to nie próbujcie bikepackingu. Bo to nie są proste sprawy. Jest spakowane. Opuszczamy miejscóweczkę. Pięknie było. W zasadzie to tak samo jak wczoraj, 12, tylko że zmienili nam czas. Już jest pierwsza. Ale co tam? Będzie dobrze. Tylko trzymajcie kciuki, żeby wiatru nie było. O! Jakiś szosowy klasyk tu idzie. Sami szosowcy. No i zaczynamy pięknym podjazdem. Jedziemy z Bukowiny do Malatiny. Podobno super fragment. Tu gdzieś jest wielki Chodź. Górka, na którą zawsze chciałam w enduro pojechać. Nie byłam. Więc może teraz przynajmniej strawersujemy gravelem. Och, wiatru nie ma, na szczęście na razie, ale jest za to słońce, więc jest gorąco. Dzisiaj jest jeszcze marzec, nie? Ostatni dzień marca. Fuck. Jest 25 stopni. Trasa trzeciego dnia miała być bardzo terenowa. Wojtek, jej autor, napisał nawet do nas dzień wcześniej, że może byłoby lepiej, gdybyśmy ją zmodyfikowały na nieco łatwiejszą. Na trasie może być trochę błota i jest jej już bliżej do MTB niż gravela. Czy poszłyśmy za jego radą? Fragment premium, ale Wojtek nas ostrzegał, że będzie taki fragment, więc poszłyśmy na własną odpowiedzialność. Mamy nadzieję, że to tylko kawałek, ale koła już oblepione. I jak
ten rowerowy szlak wokół Tatr. Fajnie, fajnie. Najnowszy model opon. Co to za problemy na trasie? Techniczne. Problemy Przerwa techniczne. techniczna. Przerwa techniczna spowodowana. Trasa, ten fragment tylko dla zaawansowanych. No, a mi się kończy bateria. I to jest niedobre, bo myślałam, że naładowałam dwie, a naładowałam jedną. Ależ to był zjazd. Nawet nie szło kamery wyciągnąć. Taka sztajfa w dół. Petarda, ale trudne. Myślę, że to jest dzisiaj trasa dla zaawansowanych. Mocno. Czyli dla nas. A jak będziecie chcieli alternatywę, to pewnie będzie na blogu, bo my to już w tamtym roku jechaliśmy, tak jak miałam wcześniej. I jechaliśmy w... No ten powrót był taki spokojniejszy, bardziej asfaltowy już, bardziej na chillaucie. Ostatnie 20 km. Znowu pokazały się Tatry, ale generalnie są za mgłą cały dzień. Zjeżdżamy już powoli do Nowego Targu. Koniec naszej trasy. 3 przepiękne dni, w cudnych okolicznościach przyrody, przy super pogodzie. No może ten wiatr trochę był irytujący, ale dzisiaj już było lepiej. Pierwszego dnia też było dobrze. Bardzo fajna trasa, w wielu fragmentach terenowa, więc jeżeli chcielibyście coś bardziej asfaltowego, to warto byłoby poszukać sobie wersji asfaltowej. Bo tutaj faktycznie było gravelowo i momentami nawet trochę MTB. Dzisiaj było bardzo dużo MTB. Piękne łąki, piękne lasy, no ale niestety trochę błota, trochę nas tam wymęczyło. Bardzo dziękuję Wojtkowi za wysłanie traka, za podzielenie się trakiem. Ja nie musiałam wynajdować tych wszystkich pięknych perełek tutejszych. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przyjechania tutaj. Ja mam nadzieję, że wiecie, że wpis o rowerowym szlaku wokół Tatr jest już na blogu od roku. Tam właśnie jechaliśmy nieco skróconą wersję, 250 km, trochę więcej asfaltu. Teraz teren. Najlepiej przyjechać tutaj wiosną, najlepiej przyjechać tutaj jesienią, kiedy nie ma ludzi. My teraz trafiłyśmy idealnie. To w ogóle był okres świąteczny, więc tym bardziej no było pusto na szlakach i mieliśmy wszystko dla nas. Cieszę się, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Może zrobię jakieś odpowiedzi na temat sprzętu, jaki ze sobą miałam. Także dziękuję Wam bardzo za ten odcinek, dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam w Tatry na rowerowy szlak wokół Tatr, w zasadzie wokół Tatr. Jeżeli nie subskrybujecie, dajcie suba, podzielcie się tym odcinkiem ze znajomymi. No i co, dzięki, trzymajcie się, pa!